ranking akcesoriów do The Sims 4 oraz w jakim miesiącu warto kupić dane rozszerzenie. Podsumowanie roku 2022. Hej rybeńki, to Aquamaryna. W tym odcinku pogadamy sobie o wszystkich dostępnych akcesoriach do gry The Sims 4. Jest ich dość sporo, bo aż 18, więc postaram się Wam to wszystko w dość szybki i konkretny sposób przedstawić. W tym roku niestety nie powstały żadne nowe akcesoria, ale ten typ rozszerzeń ciągle jest w sprzedaży i cieszy się ogromnym powodzeniem, więc musimy sobie o nich pogadać. Ale na początek kawusie lub herbatka, no i przedstawienie tabelki. Kolor zielony oznacza akcesoria, które są bardzo dobre. Żółty to ciekawie wykonane. Szary to zwykłe akcesoria, czyli takie totalnie przeciętne. Pomarańczowy to takie, którym brakuje co nieco, czyli są niedopracowane. No i czerwony to najgorsze. Czeka nas niemała lista, więc nie traćmy czasu i lećmy z tematem. Na początek wytworne przyjęcie. I szczerze mówiąc jest to trudna paczka jak na sam start, dlatego że ona ma już swoje lata i nie wszystko co tam znajdziemy faktycznie nas zachwyci. Trzeba przyznać, że obiekty typu ubrania, fryzury i makijaże są całkiem ładne i będą idealnie pasować na simowe imprezki. Natomiast meble, które też są całkiem atrakcyjne, możemy znaleźć w innych, nowszych zawartościach. To troszkę ujmuje tej kolekcji. Dodatkowo inne akcesoria są nieco bardziej kreatywne i dochodzi też dużo więcej możliwości, więc myślę, że wytworne przyjęcie może trafić do kategorii zwykłe. Numer 2. Perfekcyjne patio. Tu dochodzą nam nowe wanny z hydromasażem oraz masa naprawdę ładnych mebli, bo jak sama nazwa wskazuje, dzięki tej paczce będziemy mogli stworzyć idealne miejsce na simowe, letnie wieczory. Ale niestety, cały czas kręcimy się wokół tego samego, co w sumie już jest w grze, bo dostajemy kolejny bar oraz kolejny grill i tak dalej. Tutaj też warto wspomnieć, że pojawienie się darmowej wanny z hydromasażem w jednej z aktualizacji też troszkę odebrało uroku tym akcesoriom, bo jacuzzi to był element najbardziej charakterystyczny. Jedyne co faktycznie ratuje te akcesoria w tej chwili to ciągle modne i bardzo eleganckie meble ogrodowe, ale mimo wszystko perfekcyjne patio ląduje w kategorii zwykłe. 3 to kuchnia na wypasie. I są to akcesoria, które zawierają naprawdę ładne elementy, zwłaszcza do trybu tworzenia sima. I w sumie to jest dość dziwne, bo tutaj powinno być mnóstwo elementów do kuchni, a jednak przeważa ilość ubrań. Czytając tytuł kuchnia na wypasie, mamy zupełnie inny obraz tego, co faktycznie otrzymujemy. Brakuje tu kluczowych elementów, jak chociażby tostera, blendera, frytkownicy, miksera i tak dalej. Natomiast gwiazdą tego wszystkiego jest maszynka do lodów, która faktycznie jest wielofunkcyjna, no i muszę przyznać, że skradła całe show. Dosłownie. Ale to niestety nie jest dla mnie wystarczające, bo tej paczce naprawdę dużo brakuje. Nazwa tej paczki sugeruje o wiele więcej niż faktycznie dostajemy. Więc niestety, ale te akcesoria trafiają do kategorii niedopracowane. 4 to upiorności i jest to w sumie dość ciekawa paczka, która jest dosłownie idealna na lekko upiorne okazje, jak chociażby Halloween, czy też inne przebierane imprezy. Stroje, makijaże, obiekty są zachowane w lekko zabawnym i troszkę mrocznym klimacie. I w sumie jest to na tyle uniwersalne, że ta cała paczka nada się idealnie na wiele innych ciekawych przyjęć. Ciekawą opcją jest też rzeźbienie w dyni oraz upiorna misa słodyczy. No nie powiem, bo przepadam akurat za tymi obiektami, więc jeśli w sumie jesteśmy fanami takich klimatów, to myślę, że będziemy zadowoleni. W moim rankingu upiorności trafiają do ciekawie wykonanych. Numer 5. Kino domowe. I tu się niestety ale robią schody. Bo dlaczego kino domowe, a nie na przykład nowy rodzaj parceli, po prostu kino? Znowu ograniczamy się do siedzenia w domu z simami, a przecież wcale tak nie musiało być. Mogło być naprawdę fajnie. No ale niestety, do tego wszystkiego dochodzi nam kilka obiektów, które według mnie są totalnie niepasujące do całości. Mamy tutaj jakieś kwiatowe dekoracje i ogólnie motywy kwiatów na meblach i tak dalej. No nie kojarzy mi się to z kinem, nawet tym domowym. I w sumie serio nie rozumiem, co te rzeczy robią w paczce. I jestem w stanie stwierdzić, że są to przytulne elementy i ogólnie ładne, ale one troszkę działają jak taki totalny zapychacz zawartości, przez to totalnie ta paczka przestaje być dla mnie spójna. Mogła być czymś rewelacyjnym, a niestety okazała się być po prostu czymś nijakim. Za mocno po prostu odbiega od tematu. Na szczęście mamy tutaj kilka fajnych plakatów filmowych, które ratują tą całość. Mamy też 2 duże ekrany projekcyjne oraz maszynkę do robienia popcornu. I to w sumie są tak naprawdę jedyne elementy, które w tej paczce są takim totalnym nawiązaniem do kina. No niestety, z bólem serca, ale ta zawartość trafia do po prostu kategorii niedopracowane. Miejsce 6 to akcesoria romantyczny ogród. I na pierwszy rzut oka jest to zdecydowanie urocza paczka elementów, dekoracyjnych oczywiście, chociaż właśnie i tutaj jest problem, bo niektóre z nich gryzą się mocno wyglądem na tle innych dekoracji. Mam wrażenie, że niektóre rośliny w tym całym pakiecie zaliczyły mały regres, co w sumie nie jest fajne, bo to mocno ogranicza nas przy urządzaniu ogrodu i po prostu źle wygląda. Studnia ogólnie spełniająca życzenia oraz możliwość zabawy w fontannie są ciekawym, fajnym elementem tej całej paczki, ale niestety nie podbija to tak mocno tego klimatu, więc wrzucam to do kategorii zwykłe. 7 to pokój dzieciaków i w zasadzie o tej paczce dużo mówić nie trzeba. Elementy z trybu tworzenia sima są ładne i idealne do młodszych simów, a tryb budowania jest również atrakcyjny i zawiera kilka naprawdę przytulnych obiektów, w tym i teatrzyk kukiełek, który jest idealny dla rozgrywki dla całej rodziny.
rodziny. Paczka ogólnie jest poprawna i w dość normalny sposób urozmaica obiekty dla danej grupy wiekowej, więc w moim rankingu trafia do kategorii zwykłe. Numer 8, zabawa na podwórku. I w sumie to są akcesoria, od których oczekiwałam nieco więcej, no bo jak zabawa, to zabawa. We wcześniej wymienionych akcesoriach o nazwie perfekcyjne patio dostaliśmy piękne meble oraz jacuzzi. Tu natomiast mamy podobną sytuację. W zasadzie można by nawet powiedzieć, że troszkę jest to bliźniacza zawartość, głównie dlatego, że ponownie dostajemy meble ogrodowe, tylko oczywiście w troszkę innym stylu. Moim ulubionym elementem jest ślizgawka wodna, czyli obiekt, który jest dosłownie charakterystyczny dla całej tej paczki. No i muszę też przyznać, że przepadam za wiszącymi dzwonkami, ale to nie jest wcale jakoś dużo, jeżeli chodzi o całą zawartość, więc niestety, ale te akcesoria trafiają do kategorii zwykłe. Numer 9 to styl dawnych lat. W końcu to jest jakaś paczka, która na swój sposób jest niepowtarzalna. Mamy tu styl dosłownie dawnych lat oraz eleganckie, ponadczasowe elementy. Ubrania oraz obiekty są zachowane w bardzo starodawnym, ale ekskluzywnym klimacie, a możliwość posiadania służby idealnie wpasowuje się w styl tej całej kolekcji. Dlatego jak dla mnie te akcesoria trafiają do kategorii ciekawie wykonane. Jesteśmy dosłownie w połowie rankingu, dlatego oczywiście, kochani, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, ale też zachęcam Was do tego, abyście po rankingu napisali mi swoją opinię. Wystarczy, że skopiujecie mój przypięty komentarz i dopiszecie swoje typy akcesoriów. No i w sumie możemy lecieć dalej. Numer 10 to wieczór na kręgielni i muszę przyznać, że uwielbiam te akcesoria. Są naprawdę genialne, są przede wszystkim bardzo spójne oraz tyczą się tego, czego powinny, czyli zabawy na kręgielni. Ubrania, meble, inne obiekty są świetne, konkretne, klimatyczne i w żaden sposób nie odbiegają od głównego tematu. Szczerze mówiąc, moje wyobrażenia dotyczące ogólnie akcesoriów zawsze ograniczały się do pewnego rodzaju monotematyczności. I ta paczka właśnie taka jest i idealnie wyczerpuje ten temat, a do tego wszystkiego ma lekki retro vibe. Chętnie zabiorę swoich simów na kręgle, więc te akcesoria trafiają do kategorii bardzo dobre. Numer 11 to fitness. Muszę przyznać, że po tych akcesoriach spodziewałam się nieco innej zawartości, bo tutaj dostajemy w zasadzie coś, co już posiadamy. W grze podstawowej mamy aż 2 bieżnie, 3 maszyny do ćwiczeń, 2 worki bokserskie, więc zawartość tych akcesoriów jakoś mnie nie powala. No bo niestety, ale to wszystko nam się powtarza. Jasne, są to inne meble, które są również ładne, nowoczesne i eleganckie, ale ja bym je dała do paczki o innej nazwie, albo stworzyła inną, na przykład związaną z życiem biurowym. Tu też mnie nie zdziwił fakt, że ubrań sportowych jest naprawdę bardzo mało, a jedyne, co faktycznie mi się podoba, to maszyna do wspinaczki i możliwość trenowania przy telewizorze. Jednak to jest za mało jak na akcesoria, które nazywają się fitness, więc niestety, ale wrzucam je do kategorii niedopracowane. Numer 12 to małe dzieci. I tu jest w sumie podobnie jak w przypadku pokoju dzieciaków, dlatego, że to jest też paczka stworzona pod daną grupę wiekową. Ale tak jak nie przepadam za dzieciakami w grze, tak tą paczkę lubię. Moje serce skradł przede wszystkim domek do zabaw, który kojarzy mi się z takim typowym centrum zabaw dla dzieci. Ja generalnie zawsze lubiłam takie małpiegaje i aż wstyd się przyznać, ale jako nastolatka też lubiłam chodzić w takie miejsca. Oczywiście pod przykrywką niańki dla mojego młodszego rodzeństwa. No ale wiadomo, zabawa była przednia. I muszę przyznać, że mało mi takich sprzętów w Simsach. Chcę więcej, bo zdecydowanie tych parków rozrywki dla dzieci jest za mało i one są w bardzo okrojonej wersji. A ja bym chciała, żeby faktycznie coś się działo. Dlatego małe dzieci widzę w kategorii ciekawie wykonane. Numer 13, wielkie pranie. I mówcie co chcecie, ale ja te akcesoria lubię. Głównie dlatego, że są bardzo konkretne i tyczą się dosłownie jednego tematu, bo już jakby nie patrzeć, wiecie doskonale, że ja monotematyczność w akcesoriach lubię. A tutaj skupiamy się na praniu. I ja powiem szczerze, że kocham pralki w Simsach i nie mogę tego przeboleć, że jednak naprawdę często się bagują, ale mimo wszystko i tak zawsze daję im szansę, bo dzięki temu rozszerzeniu możemy stworzyć swoją własną pralnię albo po prostu mały kącik gospodarczy. Dlatego wielkie pranie trafia dla mnie do kategorii ciekawie wykonane. 14, mój pierwszy zwierzak. I są to w zasadzie akcesoria, które idealnie dopełniają dodatek psy i koty. Tylko jak dla mnie jest to trochę wada tego zestawu, bo bez psów i kotów połowa tej zawartości jest po prostu bezużyteczna, bo jak nie będzie czworonoga w grze, to ubranka nam się nie przydadzą. Ja myślę, że nie powinno tak być, że jakieś akcesoria są zależne od jakiegoś dodatku. Są to 2 różne rozszerzenia i powinny zachować niezależną formę od początku do końca. A tak naprawdę to wszystko, co tutaj dostajemy, powinno być tylko i wyłącznie w dodatku psy i koty, jako standardowe elementy, jako standardowe wyposażenie. Ogólnie nie powiem, bo bardzo lubię gryzonie i inne zwierzątka, które się tutaj pojawiają, jednak meble są tragiczne i nie pasują do każdego rodzaju wnętrz, a na pewno nie do tych eleganckich. W zasadzie posiadanie chomika albo jakiegoś innego gryzonia mogło się faktycznie ograniczyć do ładnej klateczki, która by pasowała do większości pomieszczeń, a tutaj po prostu dostajemy wielką, kolorową kopułę. No, nie do końca mi to odpowiada, dlatego kategoria niedopracowane to jest po prostu maks dla tego rozszerzenia. 15. Moschino. Akcesoria inspirowane ekstrawagancką, pomysłową i kolorową marką modową. Ubrania dla Simu są szykowne i gustowne, a mebelki bardzo nowoczesne i nieszablonowe. Do tego wszystkiego dochodzi nam kariera fotografa, a ogólnie całość tej paczki fajnie współgra z Simowymi domkami, ale i mieszkaniami. I to jest w sumie takie naprawdę dobre połączenie. Nie to, co w przypadku poprzednich akcesoriów. Moschino jest
jest na tyle samodzielne, że będzie nam się dobrze grało w prostym, małym domku lub w przypadku miejskiego życia w wielkim, nowoczesnym mieszkaniu czy apartamencie. Więc jest to idealny przykład paczki, która jest dość zbalansowana, jeśli chodzi o zawartość, jak i przynależność, więc kategoria ciekawie wykonane będzie idealna. 16 to kompaktowe wnętrza. Kolejne świetnie wykonane akcesoria, które nie dość, że dają nam do gry fantastyczne mebelki, to jeszcze dostajemy nowy rodzaj parceli, malutki dom mieszkalny. Osobiście uwielbiam ten zbiór. Świetnie dopełni wiele dodatków, a w szczególności życie eko. Ogólnie te akcesoria są na tyle niezależne, że można by nawet je nazwać takim mikro-mini dodatkiem. Dochodzi nam nowa śmierć. Tak jak już wspomniałam wcześniej, mamy nowy rodzaj parceli. Do tego wszystkiego bardzo ładne meble, ubrania, fryzury i mega przytulne elementy dekoracyjne. Myślę, że są to najlepsze akcesoria, jakie do tej pory powstały, dlatego trafiają do kategorii bardzo dobre. 17 włóczkowe historie. Za tymi akcesoriami również bardzo przypadam. Uwielbiam tę monotematyczność włóczkowego szaleństwa i to, że faktycznie możemy dziergać. Obiekty są przecudowne i przeurocze i co najważniejsze, jest ich dużo. Dodatkowo podoba mi się możliwość wystawiania i kupowania obiektów w aplikacji Plopsy, która uważam, że jest całkiem pomysłowa. No i jeszcze są te wspominki na bujanym fotelu, które też są cudowne. Dlatego tę paczkę uważam za naprawdę bardzo dobrą. Ostatnia akcesoria, czyli numer 18, to zjawiska paranormalne. I są to akcesoria, które odświeżają temat duchów w grze i można by powiedzieć, że w dość udany sposób. I co najważniejsze, w bardzo rozbudowany. Tu również mamy coś w stylu mini dodatku. W tym zestawie otrzymujemy nową karierę badacza zjawisk paranormalnych oraz nowy rodzaj parceli, nawiedzony dom. A jakby tego było mało, to obiekty do trybu tworzenia sima oraz do trybu budowania też są naprawdę na wysokim poziomie. Naprawdę jest to fantastyczna paczka, która jeszcze m.in. przywraca nam Kościldę do gry. Także jak dla mnie ta paczka zajmuje miejsce w kategorii bardzo dobre. Teraz pokażę Wam miesiące, w których najlepiej kupić dane akcesoria, jeśli chodzi o klimacik. W styczniu polecam Wam się wybrać na imprezkę wraz z akcesoriami wytworne przyjęcie. W lutym możemy spędzić romantyczny wieczór na kręgielni, a jakby tego było mało, to możemy wrócić do domu i zadowolić się kinem domowym. Marzec będzie idealny, jeśli chodzi o wielkie porządki wraz z wielkim praniem. Po zimie też warto zadbać o simową linię wraz z akcesoriami fitness. Kwiecień będzie doskonałym miesiącem, aby odwiedzić romantyczny ogród. Majówkę możemy spędzić przy grillu z perfekcyjne patio, a jeśli chcemy większych zmian, to możemy zbudować mały domek wraz z kompaktowymi wnętrzami. Czerwiec będzie idealny na zabawę na podwórku, ewentualnie na zjedzenie pysznego deseru lodowego z kuchnią na wypasie. Lipiec to czas wolny od szkoły, więc umilmy czas najmłodszym simom dzięki akcesoriom Pokój Dzieciaków, a jeszcze mniejsze dzieciaki zabierzmy na plac zabaw dzięki rozszerzeniu Małe Dzieci. W sierpniu zaadoptujmy chomika lub przebierzmy nasze psiaki z akcesoriami Mój Pierwszy Zwierzak. We wrześniu wyręczmy się służbą ze stylem dawnych lat. Październik będzie idealny na wszelkiego rodzaju upiorności i oczywiście zjawiska paranormalne. W listopadzie zadbajmy o to, by dobrze wyglądać wraz z Moschino. W grudniu możemy się ubrać w ciepły sweterek oraz podarować wyjątkowy prezent wraz z włóczkowymi historiami. Więc rybańki, tak właśnie prezentuje się mój ranking akcesoriów. Jest mi trochę smutno, że twórcy odeszli od nich, zwłaszcza jak patrzę na dwie pierwsze kolumny. Ostatnie rozszerzenie pojawiło się 26 stycznia w 2021 roku, więc raczej na pewno było ostatnie. A szkoda, bo te paczki są naprawdę bardzo fajne i wbrew temu, co się stało, zwiastowały one naprawdę większy rozwój dla tego typu zawartości. Osobiście naprawdę tęskno mi do takich zbiorów z ubraniami, meblami, jakimś drobnym wpływem na rozgrywkę. No ale wiadomo, też nie wszystkie akcesoria są faktycznie idealne. Niektóre uważam, że powinny być częścią dodatków, ale mimo wszystko były o wiele lepsze niż kolekcje, którymi teraz nas twórcy raczą. A co do kolekcji, to oczywiście też możecie się spodziewać rankingu w niedalekiej przyszłości. Dajcie mi znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Tak jak mówiłam, skopiujcie sobie mój przypięty komentarz, wypiszcie mi swoje typy akcesoriów. Subskrybujcie również mój kanał, aby niczego nie przegapić i kochani, wielkie dzięki za uwagę. Dziękuję również moim cudownym wspierającym za pomoc w rozwoju kanału i trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!